Cześć, witam Was w 185 vlogu. Moi drodzy, ten mam nadzieję już będzie lepszej jakości, będzie więcej widać i obiecuję poprawę. Naprawdę mnie gryzie to, że Wam wrzuciłem tak marnej jakości ten z poprzedniego tygodnia. Ale przejdźmy do rzeczy. Chyba takiej awarii Wam jeszcze nie pokazywałem. Chodzi o awarię rurek klejonych, tak zwanych PVC. Powiem Wam, że są zwolennicy tych rurek, tego typu instalacji wodnej. Są i przeciwnicy. Ja należę do przeciwników tych instalacji, bo fakt faktem łatwo, szybko się robi, bo rurki się po prostu obczyszcza, skleja. Taka zabawa, klocki Lego. Tylko że te rurki po czasie murszeją, tracą na swojej wytrzymałości. Później przy odkręcaniu po prostu pękają. Są kruche. Ja nie lubię przy tych rurkach cokolwiek robić, naprawiać i nie uznaję tych rurek. To jest system amerykański, ze Stanów przyjechał. Także jak powiedziałem, każdy ma swoje tam preferencje i tak dalej. Ja tych rurek nienawidzę wręcz i ich nigdy nie polecałem, tym bardziej, że ludzie je zamurowują jeszcze w ścianach bez żadnej otuliny. W kontakcie z zaprawą one jeszcze szybciej tracą swoje właściwości. Dla mnie to jest po prostu tragedia. Dla mnie osobiście, choć nie twierdzę, że inni je chwalą i na nich pracują. Okej, każdy ma swoje upodobania i przy tym zostańmy. Ale do czego tutaj zmierzam? Dostałem zlecenie, że tutaj właśnie pan próbował wymienić prawdopodobnie zawór, no i ta rurka pękła, urwała się w ścianie, zamurowana. Także w ścianie się łamało, zostało, on tam wyciągnął kawałek właśnie, coś takiego jak tu widzicie na tej grafice. No i pytał się, czy zrobię. Ja generalnie przy tej instalacji, tak powiedziałem, nie robię, ale pojechałem pomóc, bo pan miał wodę w całym mieszkaniu zamkniętą, także a nikt nie chciał się tego podjąć. Nie dziwię się. Także musiałem troszeczkę podkuć, dostać się, wyciąć ten uszkodzony fragment i po prostu wkleić nową złączkę. Nie jest to jakieś tam skomplikowane, jest prostsze niż gwintowanie i tak dalej, ale ja mam swoje zdanie, po raz kolejny mówię. Także zrobiłem to. Powiem Wam, że ten kleju nie miałem, czyścika nie miałem, czy miałem chyba kleja, czyścika nie miałem, już nawet nie pamiętam. W każdym razie na pewno czyścika nie miałem i tam tą rurkę trzeba dokładnie oczyścić, ale to jest taki warunek przy klejeniu, że musi być dokładnie odtłuszczone, wyczyszczone. Ja tutaj tego czyścika, bo są do tych instalacji specjalne czyściki, ja tego czyścika nie miałem, a klej miałem. Także po prostu zamiast czyścika użyłem benzyny ekstrakcyjnej. Tam też ciasno, bo to tylko wykułem w ścianie otwór, żeby ale musiałem to dokładnie wyczyścić, odtłuścić, żeby to po prostu trzymało jak należy, i żeby tam pan za chwilę nie dzwonił, że znowu jakiś ma wyciek. Jak sobie z tym poradziłem, to już nie będę mówił. Zapraszam do oglądania. I cóż, na koniec bardzo wszystkim dziękuję za komentarze, za subskrypcje, za łapki w górę, w dół. Wszystko się liczy. Także, tak powiedziałem, motywuje mnie to do dalszej pracy, do dalszego nagrywania. I cóż, zapraszam jak zawsze za tydzień na kolejny materiał, a dzisiaj zapraszam do oglądania i cóż, i tyle chyba, nie? Do zobaczenia za tydzień.
Cześć. Także jedziemy znowu do pracy. Moi drodzy, dzisiaj jak zawsze robótka na telefon. I co tam się stało? Z tego, co się dowiedziałem z przeprowadzonego wywiadu, że tak powiem, pan coś tam sobie próbował dokręcić, no i urwał rurę w ścianie. Z tego co podejrzewam, jest to rura klejona, no bo jeśli ułamał, urwał, no to mógł ukręcić miedzianą rurę, no ale ułamać, no zgrzewanej raczej też nie ułamał, bo to raczej ciężko ułamać. Stawiam na te rurki PCV klejone. Także no mam jakiś tam klej, nie wiem, czyścika nie mam, ale mam benzynę ekstrakcyjną, to jak czyścik. No jeśli to jest to, jakieś tam kształtki też mam, bo no to już odchodzi do lamusa generalnie ten system i no w sumie ciężko dostać te klejone kształtki rury. Nie wiem, coś tam mi zostało jeszcze, bo tam kiedyś tam robiłem przy tych rurkach. Także mam nadzieję, że będzie pasować, o ile to jest to, bo no to jest taka właśnie zlecenie na telefon, czyli no klient nie musi się na tym generalnie znać, nie ma obowiązku. No a ja się mogę domyślać, co tam jest. Także no z tego, co mi się udało dowiedzieć, to jest właśnie to, że zostało ułamane i tam część ułamana została, taka biała, została w kolanku i reszta w ścianie, że tam troszeczkę podkuł, ale to tam jest tak połączone. No jak to klient tłumaczył, tyle ile wiedział. Także no coś tam mam, jak wiecie, ten samochód mam różnymi skarbami załadowany. Mam nadzieję, że dopasuje coś tam i uda się to naprawić, no bo pan ma wodę zamkniętą i jest bez wody. Także co, no jedziemy, zobaczymy na miejscu, co można zrobić, co da radę zrobić i czy da radę zrobić. Także co, do zobaczenia na miejscu, moi drodzy, i będziemy działać. No i tu jesteśmy już na miejscu. Zaraz zobaczycie, no znaczy na razie piecyk widzicie, ale zaraz tutaj postaram się wam pokazać to miejsce, gdzie ta rurka była wyłamana. Tam do plastiku był wkręcony ocynk, to przerdzewiało i tam przy próbie wykręcania po prostu wyłamało gwint. No ale tutaj muszę no niestety rozkuć troszeczkę te ładne płytki, no żeby tam móc operować w środku, dostać się do tej rurki. Także no niestety tutaj muszę troszeczkę podkuć. No nie da rady, przez płytki nie da rady, nie ma jeszcze takiej technologii póki co. Także no tutaj delikatnie opukuję, tak żeby no narobić jak najmniej szkód, bo tak wam wspominałem, no staram się zawsze minimalne robić szkody uboczne. Zawsze wykuwam tyle, ile jest niezbędne, bo jak widzicie, to jest dość głęboko tam w ścianie i właśnie te zgrubienie, które jest na samej górze, to będę musiał wyciąć, bo to pozostałość jest po gwincie, bo od tego plastiku właśnie, od tej rurki został wyłamany gwint. Także tam będę musiał wyciąć i wkleić nowe. No ale tak, widzicie, muszę tutaj troszeczkę podkuć i się bawić, żeby też nie uszkodzić tej rurki, bo to nie jest rurka stalowa, tylko plastikowa, PVC. No i dodatkowo jeszcze tutaj odkryłem, jest uchwyt mocujący przy samej tej mówce, chyba tak to mogę nazwać,
przy tej samej mówce, także ten uchwyt mocujący też muszę odkuć, wykręcić, no bo tutaj to wszystko zejdzie troszeczkę w dół. Także tutaj no taka dłubaninka, wiem, tam niektórzy jak widziałem to się nie piórają, tylko wywalają kawał dziury, żeby mieć wygodnie. No ja to nie wiem czy dobrze czy nie, no dla mnie tak średnio, jeśli chodzi o komfort pracy, no ale tutaj trzeba też się liczyć z klientem oczywiście. No jak widzicie, tutaj jest uchwyt przy samej tej mufie. No i to muszę tutaj wykręcić. Niestety ten uchwyt już nie będzie skręcany z powrotem, no bo tak mówię, muszę odciąć pod tą mufą, wyczyścić i wkleić nową mufkę. Nypel bardziej niż mufkę. Ta jedna śruba tutaj gładko poszła, z tą drugą miałem większe problemy. Nie wiem czy było te gniazdo na śrubokręt wyrobione. Pod koniec jeszcze tam było, nie wiem czy gwint uszkodzony, czy zawalony zaprawą. Pod koniec nie chciało się wykręcać już, a wykręcić to musiałem całe. Także tutaj potem musiałem się posiłkować kombinerkami, żeby do końca tą śrubkę wykręcić. No i tu jak widzicie właśnie łapałem kombinerkami, bo tam już śrubokręt nie chciał tego łapać, te gniazdo było tam wyrobione. No a z tyłu właśnie dosyć duży opór robiło, tak że mi śrubokręt przeskakiwał, także tu kombinerkami tą resztę już wykręciłem. No i to mamy, teraz jeszcze tutaj troszeczkę podkuć tą blaszkę będę musiał odgiąć do tyłu, no bo tutaj muszę mieć dostęp lepszy. Ja wiem, czasami mnie tam łapało, próbowałem się pilnować, żeby nie nagrywać tylko piecyka, ale no nie zawsze mi to wychodziło. Tutaj właśnie odginam tą blaszkę do tyłu od tego uchwytu mocującego, tak żeby mieć pole manewru. No i muszę, tak jak mówiłem, muszę uważać, żeby mi gdzieś tam nie zeskoczyło, nie puknął w tą rurkę, bo łatwo ją połamać, czy tam zrobić dziurę. Także tutaj trzeba robić to wszystko z jakimś tam wyczuciem. No i jak widzicie, miejsca też nie za wiele. Tam od tyłu musiałem trochę podkuć, także takie małe pole minowe. No i teraz ręczną piłeczką ścinam to ten wyłamany nypelek. No i tu mamy odcięte, teraz musimy przygotować nowy do wklejenia i poskładać to
w jakąś tam w miarę sensowną całość. Teraz tak, tam włożę kawałek papieru w tą rurę, żeby wybrało wodę, to papier nasiąknie, wybierze wodę, no bo rurka musi być odtłuszczona, wyczyszczona i sucha, żeby to dobrze trzymało. A tam równo powiedzmy z tym cięciem była woda, także jakby tam jakaś kropelka poszła czy coś, to mogłoby potem przeciekać. Jeszcze trochę odginam te uchwyty. No to akurat ten uchwyt jest idealnie równo na miejscu cięcia. No i tutaj to zostało, ten filtr wody, i teraz do tego musimy dopasować tą całość. Te stare, co tutaj tam widzieliście przez chwilę, to wszystko z ocynku było. Także tego już nie będziemy montować. Tutaj kształtki mosiężne. Tu jest ta nowa właśnie, nowy nypelek. Tutaj uszczelniam gwint. I to będziemy właśnie wklejać na tą rurkę. A do tego potem mosiężne kształtki, tak żeby wyprowadzić do tego filtra. No i tutaj na to właśnie wkręcam kolanko, potem nypelek mosiężny i to wszystko połączę właśnie z tym filtrem, a tą plastikową końcówkę wkleję. No także jak widzicie, tutaj już kształtki mosiężne zakładam. Już nie zakładam ocynku, generalnie nie powinno się ocynku zakładać. Potem nawet przy wykręcaniu, zawsze mosiąc jest łatwiej wykręcić niż ocynk, jak gdzieś tam przyrzewieje i tak dalej. No i teraz jeszcze przymiarka, czy tu będzie pasowało. Teraz jeszcze uszczelnić gwinty na nyplu. Tutaj nic się skończyła, jak widzicie, ale zawsze mam w zapasie jakąś. Kiedyś miałem taki przypadek, że skończyła mi się nić, nie miałem drugiej. Musiałem lecieć do sklepu, także od tamtej pory zawsze drugą wożę w zapasie. No i teraz ten nypelek skręcę z kolankiem, a potem całość skręcę z tym filtrem, który jest przy piecyku.
Dobrze właśnie teraz tak sobie zrobić, bo potem łatwiej jest to wszystko wkleić i już jako całość, no bo można też wkleić, potem przykręcać, ale to jest już niewygodne, więcej roboty. A tak jak się całość skręci, to potem się tylko nasuwa, wkleja i bez kombinowania. Dlatego też taki mały otwór robiłem, żeby, no bo nie ma potrzeby tam potem w środku już kluczami operować. No i tak jak widzicie, to całość teraz skręcam właśnie z tym filtrem od piecyka, gdzie do piecyka ta zimna woda, bo to rura od zimnej wody była. No i tutaj muszę to solidnie skręcić i oczywiście już ustawić wszystko we właściwej pozycji, tak jak powinno być, tak żeby tu sobie przymierzam tak na sucho, jak widzicie, tak żeby potem już nie poprawiać tego wszystkiego, żeby tylko wkleić i już zostawić. No i tu jak widzicie tą wodę z rury wybrało, także rurę mam suchą, mogę teraz to wszystko wyczyścić. No i tak mówiłem, ja tutaj akurat takiego typowego czyścika nie miałem, ale doskonale też się nadaje do tego benzyna ekstrakcyjna, która i czyści, i odtłuszcza. No i elementy klejone trzeba bardzo dokładnie wyczyścić, żeby nie było żadnych tam ziaren, brudu, nieczystości, no i żeby też nie było zatłuszczone, także to musi być czyściutkie, nieskazitelne, że tak powiem, jak pupa niemowlęcia. No i tutaj wewnątrz właśnie tego nypla i rurę też z każdej strony dokładnie, tutaj szczególnie rurę trzeba wyczyścić, bo tam zaprawy były i tak dalej, no tutaj trzeba się trochę pobawić, posprawdzać tak, żeby było idealnie gładkie, czyste, odtłuszczone z każdej strony, bo w tych klejonych rurach jak gdzieś tam jakieś ziarenko będzie, czy gdzieś tam coś zostanie lub jakieś tłuste czy coś, to klej tego nie pokryje i zacznie wtedy sobie woda leciutko, nawet może się tam sączyć tak delikatnie, ale może, także na to trzeba zwracać szczególną uwagę, żeby to było bardzo dobrze wyczyszczone, odtłuszczone. Tu jeszcze suchym papierem, to akurat papierem, można szmatką czystą, papierem, ręcznikiem. Chodzi o to, żeby efekt końcowy był oczekiwany, że tak powiem. Tam z tyłu było ciężko wyczyścić, bo tam jeszcze, jak pamiętacie, ten uchwyt był, jest nadal, także tam ciężko było z tyłu się dostać, ale trzeba było jakoś tam sobie poradzić. No i teraz klej, tylko klej nakładamy na jeden element, czyli tutaj w środku tego kielicha. Dokładnie ten klej wysmarować tym klejem. No i teraz to zacisk zakładamy na tą rurkę, dociskamy do końca i potem jeszcze pół obrotu w jedną i w drugą stronę, żeby ten klej się tam dokładnie rozprowadził z każdej strony. No i w sumie zostawiamy to tam na parę minut. W międzyczasie tam można ogarnąć narzędzia, zapalić papieroska czy coś w tym rodzaju. Tam parę minutek, 5-10 minut wystarczy i będzie można sprawdzać.
Akurat tutaj bardzo szybko łapie. Tutaj pan, który mi to zlecił, tam z boku powoli puszcza wodę. Ja sprawdzam, czy nie ma wycieków. Także też wodę się zawsze powinno puszczać stopniowo, nie od razu pełnym fullem, żeby tam nie uderzyło, tylko stopniowo niech ona się tam napełni, cała instalacja. No i odczekać trochę, posprawdzać dokładnie, czy jest jakiś wyciek, czy nie ma. Jak nie widać nawet, to nawet ręką czy papierem można sprawdzić. No i teraz jeszcze tam ten piecyk odpowietrzę, puszczę wodę, czy odpala, czy wszystko działa jak należy. No i w sumie jest po robocie, tam potem tylko zalepić tą dziurę. No i można powiedzieć, że sytuacja została opanowana. Także na dzisiaj to tyle. No i tak, zrobiliśmy, jak widzieliście. No i powiem wam, że jest tak, jak było tak, jak podejrzewałem, czyli te rurki klejone. No i dobrze, że generalnie akurat miałem taką kształtkę. No klej to musiałem kupić, ale i tak zawsze staram się mieć ten klej, bo no, w swoim czasie dosyć dużo się montowało te klejone rurki, a łatwo je właśnie wyłamać jeszcze jak z tymi kształtkami z ocynkiem były łączone, potem to zaszło kamieniem, przyrdzewiało, ktoś tam próbował odkręcić, no i to normalne, że to się urywa, bo no, ten plastik jest kruchy generalnie. Także tam już kształtki mosiężne wstawiłem, już tego ocynku nie wstawiałem. I co jeszcze? No nie miałem tego czyścika oryginalnego, ale tutaj zamiast czyścika równie dobrze sprawdza się aceton lub, tak jak ja miałem, benzyna ekstrakcyjna. To chodzi o to, żeby odtłuścić, wyczyścić z tych zapraw i tak dalej. No musi być, jak się klei, no to musi być no idealnie czysta. Te miejsce klejone musi być idealnie czyste, no bez żadnych brudów, resztek zapraw czy jakichś paprochów. No po prostu musi być idealnie czyste. Wtedy to pewne jest, że trzyma i tam wystarczy odczekać z 5 minutek i generalnie można wodę puszczać, bo ten klej szybko wiąże. Także co? No i tam no niestety musiałem troszeczkę podkuć i jak widzieliście, no żeby się dostać, no i akurat tam, gdzie cięcie było, tam był uchwyt, jak zauważyliście, no musiałem go odgiąć, wygiąć, bo no chciał, nie chciał, no w to miejsce, gdzie ten uchwyt akurat wychodziła kształtka, także tam poradziłem panu, bo on mówi, że on sobie tam już tą dziurę zalepi. No to mu powiedziałem, żeby na przykład goldband wziął i tam dobrze upchał tego goldbandu, żeby tą rurę dobrze wypełniło, żeby ona tam w ścianie nie była pusta.
sobie dalej. I co, do zobaczenia przy następnych pracach, przy następnych wyzwaniach. Trzymajcie się, cześć.